prostu wszedłem, oparłem się o stół, czując, że za chwilę zemdleję właściwie i wypaliłem: mam HIV. I to było wszystko. Nie zrobiłem nic więcej, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. Tutaj użyję słów, których normalnie bym nie używał, ale niestety ten obraz wciąż jest żywy, czyli że HIV-em zarażają się tylko normalnie bym takich słów nie użył. Witamy Państwa na spotkaniu dotyczącym stereotypów o osobach żyjących z HIV, organizowanym przez grupę Kontrasty w ramach projektu My i Oni, projektu Solidarności realizowanego w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Dziękujemy Przejście Dialogu za gościnę i możliwość realizacji dzisiejszego spotkania. Dziękujemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich za objęcie naszego wydarzenia patronatem honorowym oraz Fundacji Edukacji Społecznej za objęcie naszego wydarzenia patronatem. Dziękujemy również pani Elżbiecie Ressler za przeprowadzenie tłumaczenia w polskim języku migowym. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Markowski, osoba żyjąca z HIV od 2019 roku. Przed rozpoczęciem zasadniczej rozmowy pragniemy podkreślić jedną kwestię. Naszego rozmówcy nie będziemy pytać o to, jak doszło do zakażenia. Na dzisiejszym spotkaniu pragniemy pokazać, jak może wyglądać życie z HIV. Od otrzymania wyniku, przez reakcję bliższego i dalszego otoczenia, po leczenie. Kluczowym celem naszych spotkań jest próba zmiany postrzegania określonych grup. Niektórzy szufladkują osoby żyjące z HIV ze względu na przyczynę zakażenia. W pewnym sensie ich empatia jest uzależniona właśnie od tej kwestii. Musimy pamiętać, iż osoby żyjące z HIV stanowią bardzo zróżnicowaną grupę i wszyscy możemy się w niej znaleźć. Nie ze względu na Tomasza, ale w celu zbudowania w sobie odpowiednich nawyków przeprowadzimy rozmowę celowo unikając pytania o przyczyny zakażenia, o co prosimy również Was w przypadku pytań od publiczności. A przechodząc do pytań. Tomasz, moglibyśmy zacząć od rozróżnienia, czym jest HIV, czym jest AIDS. No właśnie w tym przypadku to jest najważniejsze to rozróżnienie, ponieważ to jest pierwszy stereotyp, czyli chorujemy na HIV. HIV jest traktowana jako choroba. Nie jest to prawdą, ponieważ HIV jest to nazwa wirusa lub nazwa infekcji. To jest bardzo istotne w tym przypadku. AIDS, czyli zespół nabytego niedoboru odporności, no to już jest konsekwencja nieleczonego HIV. I to jest ta różnica. Czy możesz nam opowiedzieć o tym, jak dowiedziałeś się o swoim zakażeniu? Było to zupełnie przypadkiem właściwie. Wyglądało to w ten sposób, że w roku 2019 zacząłem nieco chorować. Jakieś takie przeziębieniowo-grypowe historie się tam działy i na moim gardle pojawił się taki biały nalot. Nie wiedziałem, o co chodzi, więc zacząłem chodzić do lekarzy, naturalnie pytając się, co tam się dzieje, czy coś poważnego. I pamiętam, że pierwszy lekarz zasugerował mi, że powinienem wykonać badania w kierunku HIV. I moja reakcja była automatyczna i bardzo agresywna. I tutaj też zadziałałem stereotypami, które miałem w swojej głowie. Na zasadzie, przecież mnie to nie dotyczy, ja taką osobą nie jestem. Powiedziałem, że mają mi przepisać jakieś inne leki. Wziąłem kartkę z zaleceniami i wyszedłem stamtąd. Poszedłem do innego lekarza, który powiedział mi dokładnie to samo. Powiedział mi, że ten biały nalot na gardle to jest prawdopodobnie kandydoza, czyli taki rodzaj grzyba. I lekarka powiedziała mi, że jednak dobrze byłoby zrobić badania w kierunku HIV. No i właściwie byłem już zirytowany i zmęczony tym, że ciągle ktoś sugeruje mi, że ja mogę mieć HIV. Jak to jakby ja? No i pomyślałem sobie, dobra, okej. Dajcie mi święty spokój, zrobię te badania, pójdę. No i faktycznie okazało się już po pewnym czasie, że kandydoza minęła, przeziębienie minęło, wszystko tam minęło i dostałem wyniki w kierunku HIV. I to było właśnie w grudniu albo w listopadzie 2019 roku. Pamiętam, że byłem w pracy. O tych testach na HIV w ogóle już zapomniałem, bo wiedziałem, że miałem kandydozę, wiedziałem, że byłem przeziębiony, więc pomyślałem, no okej, no były testy, no to okej, już wszystko wiem, co jest. I w tym dniu, kiedy zadzwoniła do mnie pielęgniarka z przychodni, mówiąc mi, że są wyniki tych poufnych testów, no to pomyślałem właśnie, że okej, czyli to jest to, czyli to już jest koniec. No i to był ten moment, w którym poszedłem, odebrałem wynik i pomyślałem, no dobra, no to czas chyba umierać. I taka była moja reakcja. Na chwilę się tu zatrzymajmy. Chciałabym, żebyś nam wyjaśnił, jak wygląda badanie w naszym kraju, gdzie możemy znaleźć takie miejsca. Jeżeli chodzi o badania, to jest bardzo istotne, ponieważ też ludzie boją się badać ze względu na to, że nie wiedzą, jak to działa. Tutaj każdemu polecam wejść na stronę aids.gov.pl. Tam jest cała lista placówek, gdzie można się zbadać. I co jest istotne, te badania są bezpłatne i anonimowe, czyli przychodzimy tam, jesteśmy jakimś numerem, idziemy, pobierają nam krew,
czekamy 15 minut na wynik i to właściwie tylko tyle. Czy pracownicy takich miejsc reagują odpowiednio? Zawsze? Czy zdarzają się jakieś wyjątki? Masz może jakieś sytuacje lub znasz takie sytuacje, w których ktoś zareagował w nieodpowiedni sposób? Nie znam takich sytuacji i myślę, że to też może być pewien mit i stereotyp, że idąc na takie badania, ktoś może pomyśleć sobie, kurczę, będę oceniany, będę oceniana, ktoś będzie na mnie patrzył krzywo albo myśli sobie, co ja robiłam, co ja robiłem w tym życiu, że przecież ja się badam. Nie spotkałem się z taką sytuacją i takie sytuacje nie mają miejsca ze względu na fakt, że są to osoby, które są w pełni wykształcone, które pracują z tym na co dzień, jest to dla nich naturalne. Po prostu. To jest ich praca. Więc oni są tam po to, żeby wesprzeć, poinformować pacjenta i wyjaśnić, jak to działa. A jest tam jakieś takie self-place, że ludzie się tam czują w jakimś stopniu komfortowo? Na dobrą sprawę tak, to jest zwykła przychodnia. Wchodzimy do gabinetu, możemy zadać kilka pytań. Czasami też osoba, która z nami rozmawia, takie pytanie zadaje. Gdybyśmy chcieli się czegoś dowiedzieć, dopytuje nas. Po prostu, żebyśmy my czuli się komfortowo w tej sytuacji. Więc tak, jak najbardziej. A kto w ogóle powinien się zbadać? Czy możemy tutaj mówić o jakichś grupach ryzyka, czy raczej o sytuacjach ryzykownych? I dlaczego? No właśnie, to jest kolejny stereotyp, kolejny mit, który niestety po kilkudziesięciu latach od wybuchu epidemii jest bardzo żywy, ponieważ mówi się ciągle o grupach ryzyka. Te grupy ryzyka kiedyś były. Tak przynajmniej to nazywano. Tutaj użyję słów, których normalnie bym nie używał, ale niestety ten obraz wciąż jest żywy, czyli że HIV-em zarażają się tylko ci. Normalnie bym takich słów nie użył. Jest to zupełną nieprawdą. Nie działa to w ten sposób. I tak, mówimy o zachowaniach ryzykownych. Jeżeli już chcemy mówić o grupach, możemy powiedzieć, że wszystkie osoby, które są aktywne seksualnie, mogą być w tej tak zwanej grupie ryzyka. Ale tak, ja też preferuję i wielu lekarzy, wiele osób, które edukują w kwestii zdrowia seksualnego, raczej używamy tutaj pojęcia sytuacji ryzykownych. No i tutaj jeszcze fajnie byłoby wspomnieć może o tych drogach transmisji wirusa i o mitach z tym związanymi, między innymi owady, dentyści, te sprawy. Tak. Mamy najważniejsze drogi transmisji wirusa, no to jest seks. Seks waginalny, seks analny, różne rodzaje stosunków seksualnych, bezpośrednio przez krew, no i drogą wertykalną w czasie ciąży, porodu czy karmienia piersią. I tak, wciąż żywe są mity na temat dentystów, owadów, nie wiadomo co jeszcze, tego jest cała masa. I jasne, jeżeli idziemy na przykład do studia tatuażu, do studia piercingu, super, dobrze jest wiedzieć, że są to sprzęty, które są odpowiednio tam dezynfekowane, czy są to sprzęty jednorazowe, no ale tak samo jest u stomatologa. Ja nie spotkałem się z tym, żeby tam, nie wiem, krew wpływała po innym pacjencie, nic z tych rzeczy, więc tak, no to są zdecydowanie mity i to tak nie działa. Z Twojego doświadczenia, jak ludzie najczęściej argumentują swoją niechęć do zbadania się? Dlaczego często kierują się przy tym pewnymi stereotypami, o których już wspomniałeś i które są jeszcze przed nami? W tej sytuacji myślę, że najważniejsze byłoby, żebyśmy przyłączyli sobie w głowie myślenie, że idąc się testować, będę postrzegany jako, tutaj ten stereotyp, puszczalski, albo właśnie, że pewnie biorę narkotyki. Nie, testowanie się to jest odpowiedzialność, to jest dbałość o swoje zdrowie i o zdrowie swoich partnerów, partnerek seksualnych. I myślę, że dlatego ludzie się boją, bo mogą być ocenieni. Druga kwestia jest taka, że ludzie też myślą, że idąc na przykład do naszego wrocławskiego PKD, spotkają tam nie wiadomo jaki margines społeczny, bo gdzieś tam jest ten zakorzeniony stereotyp właśnie tych grup, które żyją z HIV, że tam właśnie te ćpuny przecież będą, jakieś tam odnajdę, ale jest też grupa osób, która myśli sobie, dobra, testują się różni ludzie, no ale co jak zobaczy mnie szef? Co jak zobaczy mnie koleżanka? I takie poczucie wstydu, co jest oczywiście błędne, bo tutaj wracam do początku, czyli musimy myśleć o tym, że to jest odpowiedzialność za swoje zdrowie i za zdrowie naszych partnerów, partnerek seksualnych. A co z taką myślą, że jestem w długim związku, to nie muszę się badać? To jest bardzo złożona kwestia. Tutaj znów podkreślę dbałość o swoje zdrowie i dbanie o zdrowie partnera, partnerki. Możemy tutaj rozłożyć na czynniki i na to, w jakim związku jesteśmy, jak ten związek się też zaczął, ponieważ znam różne osoby, u których do zakażenia doszło w różny sposób. I tutaj nie mówimy konkretnie o zdradzie, no takie rzeczy się zdarzają. Jasne, okej. Także to, co ja zawsze sugeruję, kiedy wchodzimy w jakikolwiek nowy związek i czujemy, że jest to poważne, czujemy, że chcemy gdzieś w to iść, zaproponujmy naszemu partnerowi, partnerce, słuchaj, pójdźmy na test.
To chodzi po prostu o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo. I znowu podkreślę, no to jest pewna odwaga. To jest dbałość o siebie i o tę drugą osobę. Mówiąc o odwadze, chciałabym na chwilę, żebyśmy wrócili do momentu, w którym dowiadujesz się o swoich wynikach badań i o odwadze związanej z tym, kiedy i czy od razu poinformowałeś swoich bliskich, jaka była ich reakcja? Nie, to była... To, to była całkiem długa droga. W momencie, kiedy dowiedziałem się, właściwie jeszcze się nie dowiedziałem, dostałem tylko telefon od pielęgniarki z przychodni, która powiedziała mi, że są te wyniki tych poufnych testów. No, ja już wiedziałem po prostu, przynajmniej tak przeczuwałem. I pamiętam, że ten telefon odebrałem w toalecie będąc. I wyszedłem z tej toalety, wszedłem do biura, gdzie były jakieś tam moje 2-3 koleżanki. Po prostu wszedłem, oparłem się o stół, czując, że za chwilę zemdleję właściwie i wypaliłem: mam HIV. I to było wszystko. Nie zrobiłem nic więcej, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. Jaka była reakcja? Reakcja była dobra. Wydaje mi się, że dziewczyny niespecjalnie gdzieś tam wiedziały, co zrobić. Widziały, w jakim ja byłem stanie, więc po prostu podeszły, przytuliły mnie, powiedziały: dobra, teraz trzeba pójść do lekarza, wszystko będzie okej. No i potem faktycznie poszedłem do tego lekarza. To już wspominałem o tym wcześniej, odebrałem te wyniki i myślałem, że to właśnie jest koniec. Nie wiedziałem, co dalej. I pamiętam, że zadzwoniłem też do mojej przyjaciółki Kasi i powiedziałem jej o tym i zapytała się mnie, czy ma do mnie przyjechać. Powiedziałem jej, że nie chcę nikogo widzieć, ale lepiej przyjedź. I pamiętam, że tak, wtedy było to bardzo dla mnie emocjonujące i bardzo trudne, ponieważ naprawdę myślałem, że to jest koniec. Więc siedziałem, płakałem. Cały czas płakałem. Widziałem, że Kasia też była bliska płaczu, ale czuła, że jednak musi mnie wspierać, więc trzymała się najlepiej jak mogła. Potem też przekazałem mojej przyjaciółce Gosi te informacje i z każdej strony spotkałem się z ogromnym wsparciem, z ogromnym ciepłem, ze zrozumieniem i kiedy ja wpadałem w pewne szaleństwo, no to właśnie były osoby, które mnie podtrzymywały. A potem trafiłem na wielu innych ludzi, jak właśnie osoby, które pracują w naszym wrocławskim PKD, chociażby, mój lekarz prowadzący. Tam też poszedłem na terapię, która bardzo mi pomogła. Trafiłem też do grupy Body Polska, w której jestem wolontariuszem i pomagam innym osobom żyjącym z HIV. I tak to wyglądało. Czy masz jakieś rady albo w ogóle swoją własną opinię na temat tego, jaka powinna być reakcja osób na informacje odnośnie tego, że ktoś z ich otoczenia jest chory? Wiesz co, jest to kwestia bardzo, bardzo indywidualna, ponieważ nie możemy zakładać tego, jak ktoś reaguje, jak ktoś to odczuwa. Też w mojej pracy jako wolontariusz najpierw dopytuję się osoby, która przychodzi do mnie jako osoba seropozytywna, czego potrzebuje, jak mogę jej pomóc. Bo czasami zdarza się tak, że ktoś potrzebuje przyjaciela, ktoś potrzebuje wsparcia, ktoś potrzebuje przytulenia, a ktoś potrzebuje po prostu powiedzieć o tym komuś, a boi się albo wstydzi się powiedzieć o tym swoim najbliższym, komukolwiek z pracy, po prostu chce wygadać się na przykład obcej osobie. Więc pamiętajmy, HIV to nie jest tragedia, to nie jest wyrok śmierci. Także niekoniecznie tutaj trzeba wylewać łzy, płakać i lamentować, bo nic strasznego się na dobrą sprawę nie dzieje. Natomiast tak, myślę, że takim punktem wyjścia byłoby zapytanie się tej osoby, jak mogę ci pomóc, albo co mogę dla ciebie zrobić. Wspomniałeś wcześniej, że diagnoza była dla ciebie szokująca. Teraz nie tylko ją akceptujesz, ale i mówisz o tym otwarcie i edukujesz innych. Jak doszło do tej zmiany? Tak, no to była faktycznie długa droga, bo mimo, że miałem na początku jakąś wiedzę o HIV, nie była ona tak duża jak teraz, to sam wpadałem w takie schematy stygmatyzacji, właściwie autostygmatyzacji w tym przypadku i mając świadomość chociażby tego, w jaki sposób przenosi się HIV, wpadałem w takie sytuacje bardzo nerwowe, lękowe, gdzie na przykład bałem się w tramwaju chwycić poręczy, albo kiedy byłem w markecie, chwytałem produkt, po czym go odkładałem i myślałem, że nie mogę tego zrobić. Pamiętam, że spędzając na przykład Sylwestra z moimi przyjaciółkami, o których wcześniej wspomniałem, jedna z nich poprosiła mnie o to, żebym dał jej mojego Ajkosa. Ja powiedziałem, że nie mogę, przecież ja mam HIV. I on tak się spojrzał i mówi: stary, spokojnie. Wszyscy wiemy, jak to działa. Spokojnie. Więc tak, faktycznie tutaj wpadałem w takie schematy i potem zacząłem powoli rozumieć, że jest to okej. Zdobywałem pewną wiedzę, zacząłem rozumieć, że będzie wszystko w porządku. Trafiłem do grupy Body Polska, wtedy jeszcze jako podopieczny i poznałem mojego Badiego. Był to chłopak, który był uśmiechnięty, radosny, który realizował się w życiu, robił całą masę fantastycznych rzeczy. Ja nie rozumiałem, jak to jest możliwe. No przecież za chwilę prawdopodobnie umrzesz. Tu ten schemat oczywiście stereotypowy, ale to była taka pierwsza rzecz, która mi bardzo pomogła. Potem dla takiego uspokojenia się jeszcze nadałem mojemu wirusowi imię.
Nazwałem go Ebenezer. Bardzo lubię to imię, też ze względu na książkę, z której pochodzi to imię. Tak jak wspomniałem, też poszedłem na terapię. Na terapię w naszym właśnie wrocławskim PKD, tam gdzie te testy też można wykonać właśnie w kierunku HIV, HCV i KIły. I to był dla mnie taki bardzo kluczowy moment. Praca nad sobą, praca nad zakażeniem, bardzo wielopłaszczyznowy. Bardzo, bardzo, bardzo. Aż w końcu pomyślałem sobie, chcę o tym powiedzieć głośno. Dlaczego? Bo o tym trzeba mówić głośno. I dla mnie takim ostatnim etapem akceptacji było właśnie rozpoczęcie wolontariatu i mówienie o tym do ludzi, odpowiadanie na pytania, szerzenie tej wiedzy i pokazywanie, że to nic nie zmienia w naszym życiu, że wszystko jest okej. No i właśnie, jak powinniśmy rozmawiać o HIV? Jakie sformułowania uważasz za nieodpowiednie, a jakie za odpowiednie? Tak, to jest jeden z moich ulubionych tematów, czyli język. Tak, to co bym chciał wam powiedzieć to, że język naprawdę, albo słowa, których używamy, naprawdę mogą kogoś skrzywdzić. Tak bardzo, bardzo mocno. I wyobraźcie sobie sytuację, w której coś palnęliście do kogoś. Myślę, że każdy z nas, albo większość z nas miała taką sytuację, ktoś nam zwrócił uwagę, że nie było to przyjemne i reagujemy wtedy, ja tylko żartowałem, ja tak nie chciałam. No właśnie, czasami tutaj nie ma takiej zastanowienia się nad tym, jak ktoś może odebrać nasze słowa. Więc właśnie, jeżeli mówimy o HIV, nie używamy słowa zarażony. Dlaczego nie używamy słowa zarażony? Ponieważ to pochodzi od zarazy. Jak myślimy sobie zarażony, zaraza, od razu mamy w głowie jakieś dżumy, jakieś inne epidemie, pandemie i wszystko inne, co po prostu prowadzi do śmierci. Drugie takie słowo to jest, i to występuje często w mediach, to jest nosiciel wirusa HIV. Tego określenia też nie używamy, tego określenia bardzo nie lubię, bo wyobraźcie sobie taką sytuację. Myślę, że też każdy albo większość z was spotkała się z tym, kiedy jesteście na przykład, nie wiem, w pracy, na uczelni, gdziekolwiek, idziecie tam przeziębieni, po prostu. I ktoś do was mówi, o Jezu, roznosisz te zarazki. Nie jest to przyjemne usłyszeć takie zdanie. Tylko przeziębienie jednak przynosi się drogą kropelkową. To jest istotne. HIV się nie przynosi w ten sposób, ale kiedy mówimy o HIV, o temacie, który jest poważny, o temacie, w którym ludzie są stygmatyzowani i ktoś usłyszy, że jest nosicielem, że on roznosi, no właśnie, jak on się wtedy poczuje? No nie jest to przyjemne. I jeszcze jednym bardzo ważnym określeniem jest czysty. To jest jedno z moich ulubionych słów. Moja prośba jest taka, żeby słowa czysty używać tylko w odniesieniu, kiedy się wykąpaliśmy. Naprawdę. Mówię o tym dlatego, że to słowo weszło do potocznego języka, myślę, że trochę z popkultury, trochę z filmów, z różnych miejsc. I tutaj też podkreślam, to się tyczy osób, które są użytkownikami narkotyków. O takich osobach też nie mówimy, że są czyści. To jest bardzo popularne, to w filmach pewnie spotkacie. Dlaczego? Dlatego, że przeciwieństwem czysty jest brudny. I jeżeli wyrzucicie sobie do kogoś, jesteś czysty? To jest tylko słowo. Ale potem ta osoba, która na przykład dostała wynik pozytywny w kierunku HIV, albo na przykład jest na terapii uzależnień i przyjęła narkotyki akurat w tym momencie. Wraca do domu, siedzi sama i myśli sobie, jestem brudna, jestem do niczego. Dlatego używajmy słowa czysty w odniesieniu do faktycznie na przykład kąpieli chociażby. A słów, które używamy, no właśnie, ja często kilka razy już wspomniałem, że mówimy osoba żyjąca z HIV. Możemy też powiedzieć HIV plus albo HIV minus. Osoba seropozytywna. To są określenia, których możemy używać jak najbardziej, one są w porządku i jeszcze tych, których nie używamy, to też bywa często. Opowiem wam taką historię. Na Marszu Równości jak byłem, podszedł taki pan, był szczerze zaciekawiony tym, co robimy, dlaczego to robimy, więc opowiedziałem mu właśnie, że testujemy w kierunku HIV, HCV, KIły, edukujemy i on od razu krzyknął do mnie, ja nie mam żadnego syfa. Więc właśnie, nie używamy słowa, że ktoś jest syfiarzem, że ktoś ma syfa. To jest też bardzo krzywdzące, bardzo raniące słowo. I tu widzicie, też ta reakcja pokazuje, jak ktoś może być przerażony. Być może ten pan nie wiedział, z czym to się je. Rozmawialiśmy o HCV. HCV, które przynosi się przez krew. To jest też choroba przenoszona drogą płciową, jak najbardziej. Ale tutaj HCV często przynosi się przez krew. U kosmetyczki, gdziekolwiek, możemy się po prostu zakazić HCV w takich miejscach. W szpitalach dochodziło do zakażenia HCV. No ale ten pan powiedział, że on nie ma syfa i on nie chce mieć nic z tym wspólnego. To pytanie w ogóle powinno brzmieć, gdy już mówimy, bo raczej można zauważyć, że ten temat jest bardzo tabuizowany. Myślisz, że dlaczego tak jest twoim zdaniem? Myślę, że wynika to z faktu przede wszystkim tych stereotypów, czyli tego, że łączymy wciąż zakażenia z byciem właśnie puszczalskim, z tymi narkotykami. Nie myślimy w ogóle o naszym zdrowiu, o dbałości o nas, o inne osoby. I myślę, że to jest taki główny powód. Czyli w sumie zamiast myśleć o swoim bezpieczeństwie, myślimy o tym, co ludzie pomyślą. Zgadza się.
Myślę, że też może to wynikać z faktu, że po prostu nie mamy gdzieś tam dostatecznej wiedzy na ten temat. Nie mówimy o tym. Temat seksu sam w sobie jest bardzo tłamszony. Nie mówi się o tym głośno w społeczeństwie. Seks jest naturalną sprawą. Jest wokół nas. Wszyscy o tym wiemy, korzystamy mniej lub bardziej. Możemy to robić, super. Róbmy to zdrowo. Tyle wystarczy. Czy mógłbyś nam opowiedzieć, jak obecnie wygląda Twoje leczenie? Co mogłoby się stać, gdybyś je przerwał? W moim przypadku ja przyjmuję tylko jedną tabletkę dziennie. Istotne jest przy leczeniu wirusa przyjmowanie regularne leków. Leki, które przyjmuję, nazywają się terapią antyretrowirusową i są różne schematy przyjmowania. Tak jak mówiłem, ja przyjmuję tylko jedną tabletkę dziennie o konkretnej porze, jest to 9 rano i z racji tego, że jestem roztrzepany jak stado pędzących baranów, wiem, że ja bym nie przestrzegał przyjmowania tych leków, więc to, co ja stosuję od kilku lat, to jest po prostu budzik. Ja mam codziennie o 9 rano budzik i oczywiście ja bym nie pamiętał o tym, czy wziąłem tę tabletkę, dlatego każdego ranka od już 4 lat zawsze rano z tą tabletką w ustach, słuchajcie, robię sobie selfie. Tak, no i bo przychodzi godzina, nie wiem, 19 wieczór, ja sobie siadam i sobie myślę, wziąłem, nie wziąłem? Pomaga, naprawdę bardzo to pomaga. Co by się stało, gdybym przestał brać? No nie można przestać brać. Terapia jest bardzo skuteczna, terapia jest w pełni bezpieczna dla mnie, natomiast HIV jest bardzo takim inteligentnym wirusem, ponieważ on się uodparnia na leki. Oznacza to, że kiedy przestanę na jakiś czas brać leki, może faktycznie wystąpić oporność, czyli po prostu on już po jakimś czasie przestanie reagować na moje leki. No i dochodzi do mutacji. HIV bardzo, bardzo lubi się mutować, robi to bardzo dobrze. No i w tym momencie może dochodzi właśnie do rozwoju kolejnych chorób. Mówiliśmy o leczeniu, mówiliśmy o niewiedzy. Przygotowując się do tego spotkania, spotkałam się z sformułowaniami, których nie do końca wiem, jak czytać. Między innymi jest to N równa się N, NN. Czy mógłbyś opowiedzieć coś więcej na ten temat? Jak poprawnie to czytać, to jedna rzecz, a druga, czym to jest? Co to jest? N równa się N, to jest z polskiego lub też często znajdziecie w mediach, w sieci, gdziekolwiek, U równa się U. Będę mówił tutaj o polskim akurat, czyli niewykrywalny równa się nietransmitujący lub niezakażający. I to jest rzecz, która dla niektórych może być zaskoczeniem, bo jak o tym opowiadam, mało osób o tym właściwie wie. Leki antyretrowirusowe są super skuteczne. Ich zadaniem jest supresja wirusa, czyli stłumienie go na dobrą sprawę. Więc będąc na skutecznej terapii antyretrowirusowej, ilość tego wirusa we krwi jest bardzo, bardzo, bardzo mała. I to nazywa się stanem niewykrywalnym. Czyli to właśnie N, nasze N. Niewykrywalny równa się niezakażający, nietransmitujący. Co to dla nas oznacza? To oznacza to, że osoba na skutecznej terapii antyretrowirusowej nie może przekazać w żadnym przypadku, podczas żadnego rodzaju stosunku seksualnego wirusa drugiej osobie. Jeżeli byście chciały, jest cała masa artykułów w internecie, były badania partner 1, partner 2, przy badaniu partner 1 pary uprawiały seks ponad 58 000 razy, przy badaniu partner 2 około 80 000 razy. Z czego oczywiście jedna osoba to była osoba żyjąca z HIV na skutecznej terapii antyretrowirusowej i w żadnym z tych przypadków nie doszło do transmisji wirusa. Więc jest to dostatecznie duża grupa badawcza i dostateczny dowód na to, że nie ma możliwości tej transmisji. To wpływa na relacje romantyczne? Zależy. Zależy na dobrą sprawę, bo zależy jaki kto ma poziom wiedzy. Jak podchodzimy do tematu. Jeżeli żyjemy stereotypami, oczywiście możemy się wystraszyć. Możemy nie chcieć mieć z taką osobą nic wspólnego. Ja powiem, jak to wyglądało w moim przypadku. Więc niedługi czas po otrzymaniu diagnozy chciałem spróbować wejść w jakąś relację romantyczną, natomiast będąc jeszcze w tym procesie autostygmatyzacji, wchodziłem w relacje raczej toksyczne i patologiczne, ponieważ mój tok myślenia był taki, że no mam HIV, nie? No to kogokolwiek wezmę, no bo może ktoś mnie zechce, no to chyba tylko na to zasługuję. Nic więcej nie mogę oczekiwać od życia. Potem była terapia. Długa, wspaniała terapia. I potem stwierdziłem, spróbuję jeszcze raz. I wiedziałem, że jeżeli będzie miało to sens, będę czuł, że ma to sens, kiedy poznam kogoś i będzie jakieś tam flow między nami, no to powiem tej osobie całkiem szybko i zobaczymy, co będzie. Jeżeli powie, że nie, no to nara. No. Znam swoją wartość, więc przede wszystkim to, że żyję z HIV, nie definiuje. To jest kluczowe. No i tak poznałem Jacka, który jest tutaj dzisiaj ze mną i wspiera mnie. Pamiętam, że na drugiej randce powiedziałem mu, że jestem osobą żyjącą z HIV, a na trzeciej randce poszliśmy do mojego lekarza. Bo też taka była moja propozycja. W momencie, kiedy przekazywałem mu, słuchaj Jacek, jestem osobą żyjącą z HIV,
Jakąś tam oczywiście swoją gadkę dałem. Mówię, jak będziesz potrzebował czasu, to daj znać, jak masz pytania, daj znać, ja cię mogę zostawić chwilę, cokolwiek. Możemy pójść do mojego lekarza, daj znać. I tak to wyglądało. Więc tak, na trzeciej randce poszliśmy do mojego lekarza. Jacek też zrobił wtedy badania, wszystkie, które są dostępne w naszym wrocławskim PKD. No i tak już mija 2,5 roku. Więc tak, no Jacek wykazał się pełną świadomością, wiedzą, wrażliwością i zrozumieniem tematu. I no tak, no HIV nie sprawia, że nie możesz wchodzić w relacje romantyczne, nie sprawia, że nie możesz uprawiać seksu, nie sprawia, że nie możesz mieć dzieci zdrowych. Nic. Wszystko jest możliwe, nic się nie zmienia. Wracając jeszcze do stereotypów i stygmatyzacji, czy spotkały się z jakimiś sytuacjami, by lekarze jakoś dziwnie reagowali? Mam tutaj na myśli innych lekarzy niż zakaźnicy. Ja nie powiem wam żadnej smutnej historii o sobie, bo takich nie miałem, naprawdę. Jeszcze mam pytanie o to, czy są jakieś zawody, które wykluczają osoby, które żyją z HIV? Wiesz co, to jest takie tricky pytanie. Na dobrą sprawę, to co ja znalazłem gdzieś tam i jak dopytywałem różnych osób, nie ma przeciwwskazań do wykonywania żadnych zawodów z tego względu, że w kontaktach codziennych nie ma możliwości transmisji wirusa. Natomiast jest tak, że pamiętam, że był taki zapis w służbach mundurowych, że faktycznie tam trzeba mieć wynik ujemny w kierunku HIV. Różnych, nie pamiętam już dokładnie jakich, ale tam w służbach mundurowych się zdarzało. I też pamiętam, była taka sytuacja, kiedy gdzieś tam parę lat temu rozmawiałem z moją koleżanką, która pracowała w jednej z sieci lotniczych i tam wymogiem było to, żeby mieć status serologiczny ujemny. I to było dla mnie też zaskoczeniem, bo nie spotkałem się z tym wcześniej. Ale tak, każdy inny zawód można normalnie wykonywać, no bo tak jak mówię, wirus nie przenosi się w standardowych kontaktach codziennych. Na koniec pytanie, którego nie może zabraknąć. Co powiedziałbyś osobie, która właśnie otrzymała wynik? Jak sobie z tym poradzić? Myślę, że tutaj właśnie wrócę do tego, o czym też wcześniej rozmawialiśmy, że zależy w jakim stanie jest ta osoba i czego ona potrzebuje. Bo myślę, że chyba rzucanie takiego standardowego tekstu, nie martw się, wszystko będzie dobrze, może niekoniecznie. Natomiast faktycznie uświadomienie, że jest wszystko dobrze, pokazanie i zapytanie się, jakiego wsparcia ta osoba potrzebuje. Czas na pytania od publiczności. Czy są jakieś pytania? Ja mam jedno. Chciałabym zapytać, wspominałeś, że żyjąc z HIV możemy prowadzić całkowicie normalne życie, więc uznajmy, że jestem kobietą z HIV. Chciałabym założyć rodzinę i mieć dzieci. Jakie jest prawdopodobieństwo, że urodzę zdrowe dzieci? Pełna na dobrą sprawę. Tu już oczywiście jest kwestia lekarza, ja lekarzem nie jestem, natomiast to, w czym mamy pewność, to to, że będąc na skutecznej terapii antyretrowirusowej, można urodzić zdrowe dziecko. Mam koleżankę, która faktycznie żyje z wirusem od urodzenia. Tak się zdarzyło. To tutaj było przekazane z matki na nią właśnie. Ona już jest dorosłą kobietą obecnie. Żyje, ma męża i ma 2 dzieci. No i te dzieci nie żyją z HIV, nie są seropozytywne, więc urodziła 2 zdrowych dzieci sposobem naturalnym. Także jak najbardziej da się. Są jeszcze może jakieś pytania? Ja jeszcze mogę tak zapytać o samo podróżowanie. Bo wiem, że właśnie w niektórych krajach po prostu jest ograniczenie. Na przykład do Australii osoba biegająca jeszcze o wizę mieszkania, żeby tam mieszkać, no nie może mieszkać. W sensie musi zostać rozpatrywany, a tak właśnie jest oficjalny komunikat. Jakie w ogóle z załatwianiem wyjazdów za granicę, czy są jakieś problemy wtedy? Nie spotkałem się z żadnymi wyjazdami, ja przynajmniej nie miałem żadnych wyjazdów za granicę poza Europę, więc na to pytanie niestety nie znam odpowiedzi. W granicach Europy, kiedy podróżowałem po różnych państwach, nie miałem żadnego problemu. Brałem po prostu leki do walizki i tyle. Natomiast to pytanie jest ciekawe i z przyjemnością to sprawdzę, bo w sumie nigdy mi nikt takie pytania nie zadał. Widzę, że nie ma więcej pytań. Tak więc dziękuję Ci, Tomasz, za możliwość spotkania Dzięki. i za rozmowę. Dziękuję jeszcze raz Pani Elżbiecie Ressler, bo to już 3. nasze spotkanie, które zostało tłumaczone przez Panią. Dziękuję Państwu za udział w naszym spotkaniu w ramach projektu My i Oni. Jeśli kogoś ominęło dowolne spotkanie, które miało ostatnio miejsce, a jest zainteresowany, materiały z poprzednich spotkań są i będą dostępne na kanale YouTube. To oczywiście nie koniec naszej działalności i projektu Kontrasty. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco z naszymi kolejnymi inicjatywami, a także z dotychczasową działalnością. W celu łatwiejszego znalezienia naszych mediów społecznościowych przygotowaliśmy specjalne kody QR. Gorąco zachęcamy do skorzystania z nich. A teraz zapraszamy na 15-minutową przerwę, po której Tomasz poprowadzi warsztaty na temat zdrowia seksualnego. Dziękuję.